Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze informacje z minionego tygodnia. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące przeróżnych produkcji, rozszerzeń do swoich ulubionych tytułów, premier jakie miały ostatnio miejsce, a także zapowiedzi zupełnie nowych gier. Zaczynamy! Ubisoft podzielił się planami związanymi z serią Assassin's Creed. Oprócz wieści dotyczących konkretnych aktualizacji gier z ostatnich lat, twórcy wspomnieli o nadchodzących tytułach, w tym o Assassin's Creed Black Flag Resynced. Według informacji możemy spodziewać się totalnego odświeżenia tytułu, w tym systemu walki, który podobno zostanie oparty na RPG-owych mechanikach ostatnich odsłon cyklu. Na konkrety będziemy musieli jednak trochę poczekać. Na podstawie ogłoszenia restrukturyzacji firmy spekuluje się, że Assassin's Creed Black Flag Resynced zadebiutuje przed końcem marca 2027 roku. Activision szykuje dla fanów Battle Royale nostalgiczny powrót do przyszłości. 13 marca ukaże się Black Ops Royale, nowy darmowy tryb rozgrywki w Call of Duty Warzone inspirowany kultowym Blackout. Formuła rozgrywki nie będzie wielką niespodzianką dla fanów strzelanek. W meczu zmierzy się 25 zespołów po 4 graczy, a celem będzie utrzymanie się przy życiu i wybicie konkurencji. Do tego przydadzą się oczywiście bronie i gadżety pochowane na ogromnej mapie Avalon. Cały dostępny arsenał zapożyczono z Black Ops 7. Jakiś czas temu były starszy scenarzysta z Sony Santa Monica Studio przypadkowo ujawnił, że studio pracuje nad nową marką w uniwersum God of War. Pokrywa się to z wcześniejszymi doniesieniami znanego dziennikarza Jasona Schreiera. Cegiełkę do przecieków dołożył znany leaker Nate the Hate 2. Na platformie X napisał on, że główną bohaterką nowej marki ma być Faye, druga żona Kratosa i matka Atreusa. W takim przypadku mielibyśmy do czynienia z prequelem God of War z 2018 roku. Według źródeł Nate the Hate 2 rozgrywka Faye ma się różnić od głównej serii i być mocniej nastawiona na akcję. Plany Sony zakładają podobno ujawnienie gry w tym roku i premierę w pierwszej połowie 2027, choć w grę wchodzą ewentualne opóźnienia. Studio Wild Guide Entertainment potwierdziło, że serwery ich debiutanckiej strzelanki Highguard zostaną zamknięte, a gra przejdzie do historii. Odbędzie się to 12 marca. Po tym terminie dostęp do gry zostanie wyłączony na dobre. Na pożegnanie gra otrzymała ostatnią, całkiem sporą aktualizację. Wprowadzono nową grywalną postać, bronię, system progresji, konta oraz drzewka umiejętności. Patch można już pobierać na każdej z platform docelowych. 3 marca w ramach wczesnego dostępu na PC zadebiutowała produkcja The Legend of Kimori. To trzecioosobowa gra przygodowa z elementami survivalu i symulacji życia mongolskiego kuriera z XIII wieku. W produkcji wcielamy się w kobietę, która konno dostarcza pocztowe przesyłki. Trasy, które musi przebyć, wiodą przez rozległe stepy, ośnieżone szczyty czy palącą pustynię. Gra cieszy się umiarkowaną popularnością. W dniu premiery szczyt aktywności na Steamie wyniósł nieco ponad 2400 graczy bawiących się jednocześnie. 84% ocen wystawianych przez nich jest pozytywna. Esoteric Ebb to izometryczne RPG inspirowane Disco Elysium oraz papierowymi grami role-playing. W grze trafiamy do post-arcane punkowego świata fantasy i jako kleryk staramy się odkryć największą tajemnicę miasta zamieszkiwanego m.in. przez diabły oraz sfinksy. Gra zadebiutowała 3 marca na PC-tach, z miejsca zyskując uznanie graczy i krytyków. W agregatorze Metacritic średnia ocen publicystów wynosi 88 punktów na 100, z kolei na platformie Steam aż 97% opinii jest pozytywna. 5 marca wczesny dostęp opuściła gra Banquet for Fools. To urocza klasyczna gra RPG z widokiem izometrycznym i aktywną pauzą budząca skojarzenia z pierwszymi odsłonami Baldur's Gate czy serii Divinity. Banquet for Fools przenosi nas do fantastycznej krainy, a dokładnie na wyspę Invimonę, skolonizowaną przez poddanych pewnego lorda w celu uprawiania drogiej przyprawy na zboczach pokrywających ją wzgórz. Kiedy mieszkańcy jednej z farm przestają dawać znaki życia, możny postanawia wysłać na miejsce 4-osobową ekspedycję, której zadaniem jest zbadanie sprawy. W trakcie rozgrywki staję na czele zespołu, który podejmuje się tego właśnie wyzwania. 5 marca na PC-tach i najnowszych konsolach zadebiutowała gra Planet of Lana 2. To kontynuacja ciepło przyjętej platformówki science fiction z elementami przygodowymi. Tym razem tytułowa bohaterka i towarzyszący jej Mui muszą stawić czoła nowemu, starożytnemu niebezpieczeństwu, które wyłania się z głębin Nowo. Podczas przygody nasza podopieczna mierzy się z własnymi demonami, a więź łącząca ją z kompanem zostaje wystawiona na próbę.
Na tle pierwowzoru Planet of Lana 2 Children of the Leaf wyróżnia się za sprawą większej skali, co dotyczy zarówno świata przedstawionego, jak i opowiedzianej tu historii. Poza tym autorzy poszerzyli wachlarz ruchów Lany, która teraz potrafi m.in. odbijać się od ścian czy wykonywać ślizgi. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że twórcy udoskonalili mechanikę skradania. 5 marca w ramach wczesnego dostępu na PC zadebiutowała produkcja zatytułowana Cromlech. To przygodowa trzecioosobowa gra akcji z otwartym światem i elementami RPG inspirowana kulturą Celtów i innych europejskich ludów z epoki żelaza, opracowana przez studio Perun Creative. Cromlech przenosi nas do fantastycznej krainy inspirowanej Europą, której koniec zbliża się wielkimi krokami. Głównym bohaterem gry jest poszukiwacz przygód imieniem Kronak. Pomagając mieszkańcom tego świata, ów awanturnik stara się znaleźć sposób na powstrzymanie zbliżającej się zagłady. Jako że czas płynie nieubłaganie, a z każdym dniem zło coraz bardziej rośnie w siłę, mężczyzna musi podejmować trudne decyzje dotyczące tego, komu pomóc, a kogo pozostawić na pastwę losu. 5 marca na PC-tach i najnowszych konsolach zadebiutowała gra Docket. W wielkim skrócie jest to symulator Dockera od twórców SnowRunnera i Roadcraft. Docket łączy zarządzanie portem z obsługą sprzętu do przemieszczania ładunków. Przychodzi nam zatem korzystać z dźwigu, nadzorować naprawę i konserwację, a także podpisywać kolejne umowy i rozwijać firmę. 5 marca w ramach wczesnego dostępu na PC zadebiutowała gra Slay the Spire 2. To kontynuacja przebojowej karcianki z elementami roguelike z 2019 roku. W Slay the Spire 2 ponownie trafiamy do tytułowej iglicy i w skórze rozmaitych bohaterów wdrapujemy się na jej szczyt, tocząc turowe potyczki z przeciwnikami. Slay the Spire 2 działa na silniku Godot. Na potrzeby sequela twórcy przepisali kod pierwszej części od podstaw, by unowocześnić rozgrywkę, poprawić oprawę wizualną, a także zapewnić rozszerzone wsparcie dla modów. Pozostając przy Slay the Spire 2, warto jeszcze zaznaczyć, że gra zbiera przytłaczająco pozytywne opinie na Steamie, a w weekend w szczytowym momencie w grze przebywało nawet ponad 520 000 graczy jednocześnie. 5 marca na PC-tach i najnowszych konsolach zadebiutowała gra Marathon. To pierwszoosobowa sieciowa strzelanka ekstrakcyjna od studia Bungie. W grze Marathon wcielamy się w biegaczy, którzy eksplorują kolonię Tau Ceti 4 i wykonują zadania dla frakcji, gromadzą łupy oraz współpracują i walczą między sobą, by ostatecznie dotrzeć na pokład tytułowego statku. W Marathon można grać wyłącznie przez internet. Tytuł pozwala łączyć się w 2- lub 3-osobowe zespoły, albo bawić się solo lub dołączać do trwających rozgrywek jako samotny łupieżca zwany Róg. Komunikację umożliwia czat zbliżeniowy. Marathon zbiera bardzo dobre opinie na platformie Steam. Warto też zauważyć, że gra cieszy się sporą popularnością. W szczytowym momencie kilka dni po premierze w grze przebywało ponad 88 000 graczy jednocześnie na platformie Steam. Peregrino to izometryczny survival horror, w którym wcielamy się w przywódcę karawany. Gra została wydana 6 marca na PC-tach, a za produkcję odpowiada hiszpańskie Inverge Studios. Peregrino przenosi nas do fantastycznego świata inspirowanego XIX wiekiem, a przede wszystkim gotyckim horrorem i religijnym folklorem. Ta opowieść o pielgrzymie i jego towarzyszach, którzy zmierzają do Nowego Edenu, jest kształtowana przez nasze decyzje i poczynania. Gra cieszy się skromnym zainteresowaniem. Szczyt aktywności na Steamie w okolicach premiery wyniósł nieco ponad 200 osób bawiących się równocześnie. Recenzje pozostawione przez użytkowników Steama są w większości pozytywne. 6 marca wyłącznie na PC-tach zadebiutowała gra Over the Top World War First. To sieciowa trzecioosobowa gra akcji osadzona podczas I wojny światowej. W omawianym tytule bierzemy udział w bitwach dla maksymalnie 200 osób, wcielając się w żołnierzy piechoty albo zasiadając za sterami czołgów bądź samolotów. Aetus pojawiło się na PC-tach 6 marca. To izometryczna gra survivalowa w klimacie science fiction. Wcielamy się tutaj w Maeve, czyli byłą inżynier górniczą pracującą w ARK. Chcąc uwolnić się od swoich mocodawców, protagonistka trafia na obcy glob, a jej jedynym towarzyszem jest dron kontrolowany przez sztuczną inteligencję. Na miejscu nasza podopieczna odkrywa niezwykle potężny pierwiastek i mroczne korporacyjne sekrety. Studio Mantfish zaprezentowało zwiastun oraz datę premiery ostatniego dodatku do Atomic Heart. Rozszerzenie zatytułowane Blood on Crystal zadebiutuje 16 kwietnia bieżącego roku i powinno przynieść oczekiwane od dawna domknięcie głównej opowieści. Gracze mogą spodziewać się unikalnych mechanik wynikających ze współpracy P3 i Blesny, a także odpowiedzi na pytania o przyszłość świata po katastrofie polimerowej.
Becoming Pablo to nadchodząca strategia, w której budujemy imperium narkotykowe. Gra jest rozwijana przez studio TentWorks Interactive i skupia się na zarządzaniu kartelem w realiach lat 70., 80. i 90. XX wieku. Produkcja łączy w sobie elementy strategii turowej, budowania bazy oraz zarządzania zasobami. Rozgrywka toczy się na 3 mapach: w Kolumbii, Korei Północnej oraz Nigerii. Gracze zaczynają od małych obozów, rozwijając produkcję, pakowanie i transport towarów. Kluczowym elementem jest obrona terytorium przed rywalizującymi frakcjami i policją przy użyciu pułapek, struktur obronnych i uzbrojonej ochrony. Zamiast skupiać się wyłącznie na przemocy, gra kładzie także duży nacisk na strategiczne sojusze, szantaże i łapówki. Gra jest obecnie w fazie pre-alpha i nie posiada jeszcze dokładnej daty premiery, ale można ją dodać do listy życzeń na platformie Steam. Parasite Mutant to nadchodząca gra RPG z gatunku survival horror w klimatach science fiction, tworzona przez chińskie studio Ice Truna. Jest ona powszechnie uznawana za duchowego następcę kultowej serii Parasite Eve, a deweloperzy otwarcie przyznają się do inspiracji tym tytułem. Datę premiery zaplanowano na ten rok, a platformy docelowe to PC oraz konsole PS5. Gracz wciela się w postać nowej, agentki psionicznej wysłanej do opuszczonego miasta na odizolowanej wyspie, aby zbadać tajemnicze mutacje biologiczne i odkryć ukryty spisek. Gra wykorzystuje innowacyjny system ATC, czyli Active Time Chains, który łączy mechanikę walki turowej znaną z klasycznych gier RPG lat 90. z czasem rzeczywistym, pozwalając na uniki i planowanie serii ataków. Dodam jeszcze, że na platformie Steam jest dostępne demo owej pozycji oferujące około 45-minutowy prolog. Echoes of Aincrad to świeżo zapowiedziana przez Bandai Namco gra. Tytuł zabierze graczy z powrotem do pierwszego sezonu i pierwszej gry MMORPG, w której utknęli pochodzący z niedalekiej przyszłości bohaterowie. Nie zagramy jednak jako Kirito czy Asuna, a stworzymy własną, zupełnie nową postać, której losy splotą się z główną fabułą Sword Art Online. Graczowi towarzyszyć będzie wybrany przez niego kompan. Każdy z dostępnych do wyboru towarzyszy posiada unikalne umiejętności, które mogą odmienić losy potyczki. Na przykład Yori to klasyczna postać wsparcia ze zdolnością leczenia. W sumie potencjalnych partnerów do walki twórcy zapowiadają ponad 10, a wśród nich znajduje się protagonista oryginalnej serii light novelek oraz anime Kirito. Świat poza strefami miejskimi jest pełen niebezpieczeństw, dlatego nie będziemy przemierzać go bez przerwy. Gra składa się z momentów wytchnienia, które spędzamy w miastach, i momentów wymagających czujności. Miasto to miejsce, w którym przyjmujemy questy, rozmawiamy z NPC-ami i budujemy swoją postać. Gdy zaś wyruszymy wypełnić jakieś zadanie, zewsząd mogą czyhać na nas wrogowie, włącznie z bossami, których pokonanie jest warunkiem ukończenia questa i powrotu do strefy miejskiej. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!